Dzisiaj zaczynamy budowę modelu Cromwella. Będzie to odcinek raczej dla początkujących, dla osób, które nie sklejały do tej pory modelu czołgu albo w ogóle jakiegokolwiek modelu. Przypomnę podstawowe zasady obróbki i sklejania elementów plastikowych. Zwrócę też uwagę na kwestie typowe dla modeli pojazdów pancernych. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam. Na początek przygotowałem sobie kilka rzeczy, które będą potrzebne na tym etapie. Przede wszystkim klej. Do niemal wszystkich elementów wystarczy nam klej Tamiya Extra Thin. Warto mieć jednak też na wszelki wypadek klej nieco gęściejszy. Ja mam tutaj klej Revell Contacta z igłą. Cążki do wycinania elementów z ramek. Nożyk z wymiennymi ostrzami. Kilka pilników o różnych gradacjach do obróbki plastiku. Może też być to papier ścierny lub gąbki ścierne. Szpachlówka, tak na wszelki wypadek, i penseta do montażu najmniejszych elementów. Większość z tych narzędzi i materiałów dokładnie omawiałem w poprzednich filmach. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam wrócić do starych materiałów. Podpisujemy ramki, żeby nie szukać za każdym razem tej, z której trzeba wyciąć potrzebny element. W zestawie mamy 5 ramek, z czego ramek A jest 2, są one identyczne. Ruszamy z budową zgodnie z tym, co podpowiada instrukcja. Punkt pierwszy to tylna część czołgu i mamy istotną informację, która mówi, żeby nie używać kleju na elementach oznaczonych tym symbolem. Druga wskazówka mówi, że wszystkie elementy, które nie mają określonego koloru, pomalować należy kolorem bazowym. Samo malowanie w przypadku modeli czołgów jednak możemy zostawić niemal na sam koniec. W samolotach musimy zawsze na początku wykonać i pomalować wnętrze kokpitu, żeby móc zamknąć go w kadłubie. W modelach czołgów zwykle takiego problemu nie mamy. Możemy skleić niemal wszystkie elementy i dopiero wtedy przystąpić do malowania. Części wycinamy z ramek cążkami, ewentualne pozostałości po cięciu trzeba oczywiście spiłować, żeby wszystko do siebie pasowało i żeby po prostu nie było ich też widać. Elementy przymierzamy do siebie i sklejamy możliwie jak najmniejszą ilością kleju. Tak wygląda sklejony tylny fragment pancerza. Jak widzicie, mamy tutaj ruchome elementy do montażu, których nie używamy kleju. Punkt drugi w instrukcji to koła. Musimy wykonać po 2 koła napędzające i napinające oraz 10 kół jezdnych, po 5 na każdą stronę czołgu. Ważną kwestią przy kołach są te gumowe tulejki, które muszą znaleźć się pomiędzy połówkami kół. Koła sklejamy tylko od zewnątrz, tak żeby właśnie ta tulejka w środku pozostawała luźna. Dzięki temu koło zamocowane na osi będzie się obracało. Oczywiście tulejki można też wkleić na stałe i zamocować koła w jednej ustalonej pozycji. Model jako taki nie służy do zabawy, ale jeśli tylko w zestawie mamy gumowe gąsienice, to można go wykonać w wersji jeżdżącej. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie wkleić właśnie tych tulejek na stałe. Na kołach zwykle mamy linie oddzielające połówki form, które też wypada zeszlifować. Chyba najwygodniej to zrobić przy pomocy elastycznej gąbki ściernej. Można ułatwić sobie życie i zamocować koła na przykład na wkrętarce, ale z odpowiednią gąbką można też zrobić to metodą tradycyjną. Punkt trzeci to montaż zawieszenia oraz przedniego i tylnego pancerza do tak zwanej wanny czołgu. Nie ma tutaj właściwie nic skomplikowanego, po prostu wklejamy wszystkie elementy na swoje miejsce.
Podobnie punkt 4, w którym mocujemy płyty pancerza bocznego. W kolejnym punkcie instrukcja każe nam zamontować koła, ale to zostawiamy sobie na sam koniec. Koła i gąsienice malowane będą oddzielnie, więc nie ma sensu ich teraz zakładać. Pora na górną część kadłuba. Jest to bardzo duży element i przez to też kanały w formach, przez które doprowadzane było tworzywo, są grubsze. W takiej sytuacji warto odciąć element na 2 razy. Najpierw z około 1 mm zapasem, który potem w kroku drugim odcinamy. Dzięki temu naprężenia materiału będą znacznie mniejsze i nie ryzykujemy uszkodzenia części, zwłaszcza że te krawędzie będą widoczne w modelu. Cały element przymierzamy i jeśli wszystko pasuje, przyklejamy ostrożnie do wanny. Teraz kompletujemy płytę z ruchomym karabinem maszynowym oraz wizjerem kierowcy. Mamy tutaj 2 opcje do wykonania w wersji z otwartym wizjerem. Ja jednak zdecydowałem się zostawić zamknięty. W zestawie mamy siatkę, którą docinamy na wymiar podany w instrukcji i wklejamy w ramkę. Jest to osłona układu wydechowego, którą przyklejamy w tylnej części czołgu. W takich miejscach jak to przydaje się gęściejszy klej. Przy tej pokrywie nie mamy bezpośrednio dostępu do miejsca łączenia i klej trzeba nałożyć wcześniej. Tamiya Extratin w takiej sytuacji szybko odparuje i możemy nie zdążyć dobrze spasować elementów. Trzeba byłoby tego kleju nałożyć naprawdę dużo. A tak tylko kropelka kleju Revell Contacta zapewni nam wystarczająco dużo czasu na wpasowanie elementu. Kolejny krok to skrzynki, w których przewożono rozmaite rzeczy, narzędzia, koce czy też racje żywnościowe. Wykonujemy 3 skrzynki, które za chwilę umieszczone będą na bokach kadłuba. W międzyczasie jeszcze wklejam frontową płytę pancerną z karabinem. Pora na tylne i przednie błotniki oraz kilka części takich jak reflektory, końcówki peryskopów kierowcy i pokrywy komory silnika. Szpachlówka jednak się przyda. Jest tutaj minimalna szczelina. Błotniki, jak widzicie na zdjęciu, od góry były całkowicie płaskie, nie było żadnego łączenia w tym miejscu, więc trzeba zrobić tutaj porządek. Nakładam szpachlówkę i po wyschnięciu szlifuję cały błotnik, żeby wyglądał jak należy. Jesteśmy mniej więcej w połowie budowy modelu. W następnym odcinku nie będziemy się już ograniczać do tego, co oferuje nam zestaw. Trzeba będzie wykonać własnymi siłami kilka elementów charakterystycznych dla czołgu generała Maczka, także mam nadzieję będzie ciekawie.
Tymczasem do usłyszenia za kilka dni. Cześć.